Moim projektem dyplomowym jest komiks o tytule Zapiski spod Wezgłowia. Został wykonany w pracowni projektowania gier i komiksów pod nadzorem doktora habilitowanego Daniela Mizielińskiego. Do stworzenia pracy zainspirowało mnie natknięcie się na pamiętniki wykonane przez damy dworu, żyjące w Japonii na przełomie X oraz XI wieku. Zaciekawił mnie w nich nie tylko wysoki poziom literacki, jakim się cechują, ale przede wszystkim intymność wpisów oraz duża szczegółowość dotycząca prozaicznych wydarzeń, których autorki są uczestniczkami bądź jedynie czujnymi obserwatorkami. W książkach tych znajdziemy przykładowo opinie dotyczące doboru kolorystycznego sukni jednej z dam dworu, czy historie o urzędnikach, którzy swoim brakiem kultury wywołali dramat towarzyski, lub najzwyklejsze opisy jesiennej handry. Pierwszą rzeczą, która wrzuci się jednak nam w oczy przy przeglądaniu tych wpisów, jest fakt, że dla większości osób będą one zupełnie niezrozumiałe, bez znajomości realiów historycznych średniowiecznej Japonii. Wynika to przede wszystkim od drastycznie odmiennej kultury, jaką reprezentują kraje azjatyckie, od znanych nam w Europie norm społecznych. Widać to nawet w tak fundamentalnych czynnościach, jak spożywanie posiłków pałeczkami zamiast widelcem i nożem. Jednak to, co może wprawić w jeszcze większe zaskoczenie, są tradycje związane stricte z epoką Heian i które nie przypominają w niczym pojęć, które mogą być powszechnie kojarzone, takie jak kodeks samurajski czy życie gejsz. Jest to czas, w którym zwyczaje znane z Edo dopiero nabierają swojego kształtu. Całkowicie odrębna jest nawet mentalność ówcześnie żyjących ludzi. Dlatego projektując swój komiks, starałam się odpowiednio dobierać znalezione przeze mnie teksty i przedstawiać je w taki sposób, aby czytelnik mógł zaznajomić się ze zwyczajami oraz sposobem postrzegania rzeczywistości przez ludzi żyjących w epoce Heian. Książką, na której się oparłam, są Zapiski spod Wezgłowia autorstwa Sei Shonagon i to ją postanowiłam mianować główną bohaterką. Mój wybór był umotywowany nie tylko tym, że bardzo zaintrygowała mnie jej osobowość, ale również faktem, że w trakcie opisywanej przez nią codzienności możemy zaobserwować znaczące zmiany polityczne. Jest to coś, co bardzo łatwo przegapić w trakcie czytania lektury, ponieważ autorka wspomina o tym pobieżnie, większą uwagę przykładając ciekawszym dla niej tematom. Również chronologia wpisów nie pomaga w wychwyceniu tych wydarzeń. Tworząc storyboard dla mojego komiksu, postanowiłam, że główną osią historii będzie przejęcie władzy przez kanclerza Michinagę Fujiwarę oraz w rezultacie wygnanie Sei Shonagon z dworu. Struktura komiksu składa się z krótkich rozdziałów, które mają odwzorowywać pojedyncze wpisy z pamiętnika. W każdym z nich staram się zachować zwartą formę z oryginału, wypełnioną opisami przyrody, zmieniających się pół roku oraz poezji. Znajdziemy tam przykładowo listę ulubionych owadów Sei Shonagon, czyli opinię dotyczącą kwiatów gruszy. Pierwszy rozdział rozpoczyna się od retrospekcji, w którym dowiadujemy się, że główna bohaterka, dawniej mieszkająca na dworze razem z cesarzową, przebywa aktualnie z dala od niej. Na następnych stronach akcja powraca do dawnych wydarzeń, na których poznajemy relacje Sei Shonagon z cesarzową oraz innymi mieszkańcami pałacu, mogąc przy tym poznać życie oraz zwyczaje szlachty żyjącej na przełomie X oraz XI wieku. Przy rysowaniu starałam się oddać najwierniej jak to możliwe takie elementy jak architektura, przedmioty codziennego użytku czy stroje z epoki Heian. Jednak moim głównym celem było odtworzenie klimatu, który odczuwałam przy czytaniu pamiętników dam dworu po raz pierwszy, czyli enigmatycznej atmosfery pełnej poezji, surowej etykiety, zabobonów oraz pięknej przyrody.